Cześć wszystkim, miło Was widzieć na moim webinarze. Dzięki za zainteresowanie, liczne przybycie. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o czymś, o rozwiązaniu, które jest stosunkowo nieznane, chociaż całkiem potężne, jeśli chodzi o jego możliwości. I tak jak zostało tu wspomniane o tej dyskusji na Facebooku, od razu chcę się odnieść do jednego z argumentów, które są poruszone, mianowicie czy X8 w ogóle jest takim narzędziem, którym powinniśmy rozwiązywać każdy problem na frontendzie. I to nie jest prawda. Sam nie uważam, że X8 powinniśmy wykorzystywać w każdej możliwej sytuacji. W zasadzie on się przydaje tylko w pewnych specyficznych case'ach czy przypadkach użycia, co też postaram się przedstawić. I dzięki X8 możemy na przykład pisać kod, którego zadaniem, znaczy z założenia, czy jakichś według wymagań biznesowych i tym podobnych, ma on mieć na przykład wiele skomplikowanych kroków i chcielibyśmy te skomplikowane kroki przedstawić w sposób wizualny i nie zmuszać innych do rozczytywania się w dziesiątkach funkcji, serwisach czy w komponentach. I choć w zasadzie, choć sam twórca X8 nigdy o tym nie wspomniał, mi to przypomina trochę tworzenie zachowań i działania obiektów w grach komputerowych. W zasadzie czy Mario, czy Lara Croft jestem w stanie sobie wyobrazić zaprogramowaną, czy zaprogramowanego właśnie za pomocą X8. I już króciuteńko o mnie, większość już została powiedziana, AngularJS i TypeScript od 7 lat, dużo fotografuję, dużo zwiedzam, na ten moment 76 krajów, a moim najbardziej ulubionym są Stany Zjednoczone. A jeżeli chodzi jeszcze o samo X8 i to, jak u mnie zaczęła się przygoda z tym frameworkiem, to wygląda to tak, że miałem przypadek dość skomplikowanego formularza, który z założenia miał raptem parę pól i pól typu input fieldów i selectów, jednakże od wartości w tych polach zmieniał się cały formularz i bardzo dużo rzeczy na stronie. I zauważyłem, że ilość tych przypadków zaczęła rosnąć, tych kombinacji wartości z pól i sam state management trochę nie wystarczał. Zacząłem robić taki troszkę taką własnoręczną maszynę stanową i po chwili przeszukiwania internetu okazało się, że jest coś takiego jak X8, co nawet gdy pokazałem swojemu product ownerowi, zrobiło na nim niezłe wrażenie, bo w X8 chociażby to, co zrobimy, widzimy tak naprawdę na diagramie, który teoretycznie, jeżeli to dobrze zaprojektujemy, taki PO czy ktokolwiek inny jest w stanie zrozumieć bez takiej wiedzy programistycznej. I zacznijmy od dwóch najprostszych rzeczy, na podstawie których X8 działa. Po pierwsze jest to FSM, czyli Finite State Machine. Tak najprościej mówiąc, to jest matematyczny model obliczeniowy, zgodnie z którym system w danej chwili może być wyłącznie w jednym stanie. I w zasadzie na tym się przede wszystkim skupmy tutaj, że ten jeden stan w danej chwili dla X8 jest absolutną podstawą. Da się to co prawda w pewien sposób obejść w X8, jednak sama ta idea jednego stanu w jednym momencie daje nam dość dużo pewności, jeżeli chodzi o zachowanie naszej aplikacji. A druga rzecz, czyli state chart, to po prostu diagram, który używany jest przy analizie i projektowaniu oprogramowania. Dzięki niemu widzimy wszystkie możliwe stany obiektu oraz przejścia, które powodują zmianę ze stanu A do B. Co też widzimy na tym slajdzie. Tutaj mamy najprostszy przykład, to właśnie takiej maszyny stanowej, to człowiek z dwoma stanami asleep i awoke. W danej chwili tylko jeden z nich może być tym, który się dzieje, który jest aktywny. Nie da się mieć obu naraz. Można tu spojrzeć tak, że może być edge case jak narkolepsja, ale może to niech product owner się nad tym zastanawia, a nie my. Więc załóżmy tutaj taki uproszczony model. I w koncepcji maszyny stanowej mamy przede wszystkim skończoną ilość stanów, tutaj 2, skończoną ilość eventów, tutaj też jest 2, to jest wake up i fall asleep. Stan początkowy, który warto praktycznie w każdej maszynie stanowej mieć,
jest opcja, żeby obejść się bez tego stanu początkowego, jednak z reguły jest to takie dość oczywiste i warto z tego korzystać. Funkcję przejścia, która określa następny stan według aktualnego, czyli na przykład tutaj mamy asleep i zdarzenie, czyli na przykład wake up, co prowadzi do tutaj awoke. I potencjalnie pusty zestaw stanów finalnych. W tym przypadku no, moglibyśmy stwierdzić, że asleep to stan finalny, ale to znowu byłaby chyba śpiączka, a awoke, no to bezsenność. Więc powiedzmy w tym przypadku to jest potencjalnie pusty zestaw stanów finalnych, więc nie musimy ich tutaj wykorzystywać. Mamy stany, mamy eventy, jeden stan aktywny w danej chwili, no i stan finalny, o którym wspomniałem. I dzięki FSM i Stage Charts możemy działanie aplikacji wyrazić w sposób wizualny, czyli tak jak wspomniałem z tym PO, możemy mu pokazać nasze rozwiązanie w takiej formie, nie zmuszając go do czytania kodu, którego pewnie i tak nie musi tak naprawdę rozumieć. Ogół działania naszej apki widzimy na tym diagramie i zrozumie to spokojnie osoba bez technicznej wiedzy. No i też może na przykład do rozmów z biznesem to jest dobra rzecz, bo możemy to tłumaczyć w prosty i łatwy sposób na diagramie. I też inna rzecz, XState i w ogóle maszyny stanów przede wszystkim wymagają od nas na początku zamodelowania tych stanów i tych przejść, więc w takim już procesie początkowym, gdzie zaczynamy tworzyć kod, komponent, serwisy, cokolwiek, czy funkcje, musimy przemyśleć, jakie stany mogą wystąpić, no i co spowoduje zmianę tych stanów. I oczywiście jeden stan w danej chwili jest aktywny, więc nie ma tak, że nagle możemy zrobić jakiś zły krok. Wszystko jest przewidywalne. I tak naprawdę ta koncepcja state machine, i tutaj też troszkę właśnie odnoszę się do innego komentarza, który się pojawił, jest czymś, co już od wielu lat istnieje i było na przykład w takim zegarku Casio, czy było, jest, zależy co tam jest w środku w tej chwili, ale tutaj taki przykład ze stoperem, jak najbardziej to jest state machine. W lotnictwie też jest używana ta koncepcja i myślę, że dla kogoś, kto miał styczność z Unity albo z Unreal Engine, tam chyba są blueprints, które też w jakiś sposób są maszynami stanowymi. I jeszcze odnosząc się trochę dokładniej do tego komentarza, tak naprawdę to odstawiając na moment XState na bok, W3C specyfikację maszyny stanowej tworzyło przez 10 lat, od 2005 do 2015. I to jest jako W3C recommendation. Teoretycznie kiedyś, fajnie by było, ta koncepcja SCXML mogłaby pojawić się natywnie w JavaScriptie, więc może to się stanie. Jeżeli chodzi o XState, XState jest po prostu implementacją tej specyfikacji, więc no, tak naprawdę XState nie robi czegoś nowego, czegoś od zera, tylko wykorzystuje już zdefiniowane rozwiązanie. I nawet tutaj jest właśnie SCXML. Z tego co dobrze pamiętam, XState pozwala nasze rozwiązanie wyeksportować do tego formatu, więc to też jest możliwe. Przechodząc już troszkę do konkretów, w czym pomaga nam XState. Jedna z takich rzeczy, z którą sam zderzyłem się wiele razy z kodem, którym na przykład otrzymałem POKI, albo jakiś projekt trafił do mnie po jakimś czasie od kogoś innego, to taka eksplozja booleanów, która się zdarza w sytuacjach, gdy mamy na przykład taki tutaj mocno wyolbrzymiony przykład, jednak myślę, że wiele osób gdzieś zderzyło się w swojej praktyce z czymś takim, gdzie mamy jakiś fragment kodu, teoretycznie dość prosty, bo tu nie ma nic innego poza zwykłym pobraniem danych i ten fragment kodu opakowywany jest takim zbiorem booleanów w stylu jak na przykład tutaj fetching, complete, error i może ten kod nie jest ten kod nie jest idealny i dałoby się go spokojnie poprawić, jest też trochę wyolbrzymiony, jak powiedziałem, jednak taką sytuację jest trudno obejść, szczególnie gdy pojawia się kolejne wymaganie w stylu, jak fajnie byłoby pokazać informację, jakiś toast, że ten fetching na przykład długo się wykonuje. No to tutaj takiej sytuacji nie mamy, pewnie jakiś, nie wiem, set timeout trzeba by to wrzucić i w nim kolejną zmienną, kolejnego booleana ustawić. Więc rozwiązaniem tego faktycznie może być XState.
który trochę nam przede wszystkim te buliny wyrzuci, ponieważ w XState, jeżeli dobrze zaprojektujemy diagram czy tam model, to nie ma szans, żeby pojawiło się właśnie jakieś is fetching, is complete. Tam mamy konkretnie nazwany stan i według tego stanu co najwyżej definiujemy jakąś akcję czy zmianę na UI. I tak, mając to w głowie, wszystko co powiedziałem, można się zastanowić, czy XState nie uprości nam jakiegoś rozwiązania, które tworzymy. Może ten przykład jest tutaj dość oczywisty i da się go łatwo naprawić bez XState'a, co oczywiście jest jak najbardziej możliwe, gdyż XState nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Jednak muszę też wspomnieć o tym, że XState jest dość skomplikowany na starcie. W sensie zrozumienie pewnego żargonu, jakim się posługuje i właśnie idei state, transitions, events, czy jeszcze na przykład aktorów, do których przejdę nieco później, wymaga dobrego zrozumienia i jeżeli potraktujemy to po macoszemu, to zaczniemy totalnie obchodzić naokoło pewne kwestie, w jaki sposób XState je rozwiązuje, no i tak naprawdę wrócimy do tego, co robiliśmy wcześniej. Więc tutaj dodałem taki zrzut z Twittera jednego z youtuberów, który jest React developerem i pokazuje różne rzeczy TypeScriptowe. I na przykład według niego XState na początku rzeczywiście wymaga dość dużo, jest dość złożony, jeżeli chodzi o krzywą uczenia, ale później pozwala dość łatwo ten poziom skomplikowania aplikacji utrzymać. I tak naprawdę to ucząc się XState w zasadzie bardziej uczymy się tego, czym są maszyny stanu, czym są state charts, czym jest actor model, event-driven programming, czy modelowanie po prostu. Są to koncepcje, które zdarzają się też w innych bibliotekach czy frameworkach, więc to nie jest też tak, że XState to jest jedyne rozwiązanie, które ktoś wymyślił i jeżeli XState zniknie, to już nigdzie nie wykorzystamy tej wiedzy. Myślę, że równie dobrze można zrobić sobie minimalny XState samemu. Myślę, że to nie jest jakiś duży problem. Nie XState, tylko własną implementację maszyny stanowej. XState jest też niezależny od frameworka. Przykłady, które będę pokazywał dzisiaj, robiłem pod Angulara, przeniosłem je na Vue, nie było, przeniosłem i usprawniłem je pod Vue, więc w zasadzie nie było z tym żadnego problemu. Dokumentacja jest dobrze napisana. W wersji 5, która jest betą w tej chwili, jest jeszcze lepsza, ma dużo fajniejsze przykłady. W 4 one są troszkę takie czasami zrozumiałe, a już w 5 widziałem, jest to naprawdę wzięte pod uwagę, że te przykłady są średnie i naprawdę fajnie się to czyta. Jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę działa w XState, to jest to właśnie deklaratywne API, gdzie abstrahujemy złożoność pewnych zagnieżdżonych if, switch, case'ów i tym podobnych, czy try-catchów i tym podobnych struktur na rzecz silnie deterministycznego diagramu czy modelu, który pokazuje nam wprost, co się stanie za chwilę. O ile nie nadużyjemy XState'a i nie zrobimy czegoś totalnie bezsensownego. Aha, jeszcze fajna rzecz w XState jest to, że on się samo dokumentuje. Jest tak zwany visualizer, dzięki któremu możemy wyświetlić nasz kod czy w VS Code, czy w przeglądarce, ale to też pokażę kawałek później. I jeszcze co do 5. części, 5. wersji XState'a, przykłady zrobiłem w wersji 4, gdyż 5. faktycznie jeszcze nie jest skończona, nie chciałem jej tutaj wrzucać na siłę, jednak widziałem, że w tej 5. wersji dużo koncepcji jest uproszczonych, ale do tych uproszczeń też się odniosę. I co do takiej pewnej kwestii, myślę tutaj, która może niektórych zastanawiać, bo mamy taki trochę podział, state management i tutaj czy Redux, czy Mobex, czy Akita, NGRX, czy też we Vue też są rozwiązania. Jest to coś, co myślę, że wielu obecnych na webinarze uczestników jak najbardziej kojarzy. I XState stoi troszkę po innej stronie, chociaż ma też co nieco wspólnego ze state management. I ta potrzeba na state orchestration
to właśnie jest takie rozwinięcie idei state management, ale takie, gdzie mamy określone, jak dany stan się zmieni i co te zmiany wywołuje, właśnie dzięki eventom, no i jakimś działaniom na stronie. Klikniemy w button, coś piszemy i dzięki temu state orchestration skupia się na przyszłości. I jeżeli chodzi o podobieństwa między jednym a drugim, w XState mamy coś takiego jak kontekst, co troszeczkę w pewnym sensie przypomina state management, gdzie możemy trzymać pewne dane w takim uproszczeniu, ale jak najbardziej też można zrobić to tak, że używamy state management i w pewnym momencie przepinamy część danych na XState, coś tam się wykonuje na froncie i z powrotem wrzucamy je do stara, więc jak najbardziej oczywiście to też wchodzi w grę. Jeszcze wrócę na moment do tego przykładu, bo co my tu mamy bardziej też po tej prawej stronie, gdzie mamy kod. Mamy nazwane stany, tutaj asleep i awoke w obiekcie states. Ważną rzeczą jest separation of concerns, czyli ta logika stanu jest niezależna od implementacji w UI-u, więc ten kod możemy czytać i migrować bez problemu i później jedynie jakoś tam dopasować do UI-a, ale nie ma problemu z tym, żeby wyciągnąć plik z XState'em z jednego projektu, wrzucić do drugiego, działa i wszystko jest fajnie, o ile oczywiście wersja XState'a się zgadza. Jeżeli chodzi o testowanie, dzięki XState można też generować testy i łatwiej unikać różnych edge case'ów, ale to poruszę na samym końcu. No i wizualizacja po lewej, to jest akurat wycinek po lewej z narzędzia nie debugerskiego, tylko przeglądarkowego, które działa trochę jak DevTools, tylko jest od XState dostarczone, wyświetla na żywo zachowanie naszej aplikacji, które możemy śledzić zarówno na UI-u, tak jak i na diagramie. Przejdźmy więc sobie kawałek dalej do kwestii przykładów, ponieważ przygotowałem dla Was 4 takie przykłady, przez które Was przeprowadzę, powprowadzam tam kilka zmian i będę opisywał to, co się będzie działo. W pierwszym poruszymy podstawy, w drugim kontekst, czyli taki trochę state dla naszej maszyny, akcje na wejściu, na wyjściu, do tego się też odniosę, co to jest. W trójce, w trzecim przykładzie guard, przydaje się, żeby przypadkiem nie wejść w niewłaściwy stan, delay, czyli jakaś przerwa i stany równoległe, czyli parallel state, to też jest taka rzecz, o której mówiłem na początku, że co prawda w XState musimy mieć z założenia jeden stan może być aktywny tylko w danej chwili, ale gdy mamy stany równoległe, to one mogą w jednej chwili, znaczy dzięki temu możemy mieć 2 albo 3 albo 4 stany w jednej chwili, pochodzące z kilku maszyn. I takim przykładem z życia jest chociażby to spotkanie, gdzie jakby równolegle możemy udostępniać ekran, wyciszyć, włączyć dźwięk, włączyć, wyłączyć kamerę, więc no, to jest taka idea w XState, gdzie bez tego myślę, że byłoby dość trudno zaprogramować chociażby takiego Teamsa, gdzie na przykład, żeby wyciszyć, to musimy najpierw włączyć kamerę. No to by nie do końca dobrze działało. I services, czyli zapytania do backendu. W czwóreczce aktorzy i self-transition. To już jest dość taka dokładna wiedza i myślę, że jak ją pokażę, to będzie to dużo łatwiejsze do zrozumienia. Pozwólcie, że wyskoczę z prezentacji teraz. I tak, tutaj mam przykład pierwszy, który dobrze nie widzę, przykład pierwszy, w którym część rzeczy podmieniałem, pousuwałem tak, żeby od razu nie był wykonany. Na dole mamy maszynę, u góry mamy komponent napisany we view. Wykorzystałem view, ponieważ tutaj akurat najprościej wygląda kwestia wykrywania zmian. Być może w Reactie też byłoby podobnie. No, view po prostu znałem też lepiej i dzięki temu fajnie to i dość łatwo działa. Nie muszę walczyć z view, żeby coś z XState wyświetlić na żeby coś z XState wykorzystać w kodzie komponentu. I teraz jeszcze pokażę drugą stronę, drugi ekran. Tu jest taka, moja idea była taka, żeby pokazać takie dość uproszczone przykłady
Xstate, który mógłby się przydać w firmie czy takim przedsiębiorstwie, które zajmuje się jakimś na przykład ropą, transportem i tak dalej. W tym przypadku będzie to właśnie kwestia wypełniania beczek z ropą oraz ich transportu z różnych perspektyw, powiedzmy. I myślę, też zastanawiałem się, w jakiej sytuacji Xstate też mógłby działać fajnie. To na przykład, gdybyśmy mieli na widoku na przykład obraz z wielu kamer i chcielibyśmy, żeby sterować zarówno tymi wszystkimi kamerami naraz, jak i każdą kamerą pojedynczo, dodawać je, usuwać. Myślę, że Xstate tutaj byłby bardzo fajny. A może na przykład, nie wiem, włączać w tych kamerach jakieś funkcje, włączać we wszystkich, włączać pojedynczo. Myślę, że Xstate byłby tutaj całkiem przydatny. Ale tutaj taki mam prosty przypadek przedsiębiorstwa naftowego, można powiedzieć. Więc tak, a po lewej, oczywiście tutaj to rozwiązanie w tej chwili jest niedziałające, zaraz do tego przejdziemy, żeby ono zadziałało. Po lewej stronie mamy tak zwany visualizer, który jest na żywo jakby sprzężony z tym, co mamy na UI-u. Tu będzie wyświetlać się nasz diagram, przejścia i tym podobne. OK. Pierwszy przypadek, tutaj kwestia będzie dość prosta, którą będzie musiała zrobić maszyna, mianowicie najpierw otwieramy zawór, żeby ropa przelała się do beczki, zamykamy zawór i ewentualnie mamy jeszcze opcję wylania tej ropy, być może z jakiejś przyczyny. OK. Przejdźmy sobie do kodu. I ten przypadek 1 pozwolę sobie wykonać, tylko coś mi się tu nieładnie wyświetla, pozwolę sobie wykonać na początku za pomocą diagramu. Kolejny już myślę, że nie będzie używać diagramu, gdyż on troszeczkę będzie nam to wydłużał, więc tak. Zacznijmy sobie od tego, że na początku chcemy, żeby nasz stan, mamy tutaj nawet błąd, bo już tutaj założyłem stan empty na samym początku. OK, więc tworzymy sobie przejście tworzymy sobie stan początkowy to będzie empty. OK, już błąd nam znika, możemy działać dalej. Widzimy też dzięki strzałeczce, że to jest nasz stan początkowy. Tworzymy sobie kolejne przejście, transition, znaczy event, który wywoła kolejny stan. W tym przypadku chcemy, żeby to było otwarcie zaworu. Nie ma konwencji co do nazewnictwa eventów. Ja przyjąłem sobie taką właśnie uppercase z podkreślnikami dla eventów, a dla stanów to będzie taka wartość pisana naturalnie. Dzięki czemu też na przykład osoba nietechniczna może to bez większego problemu przeczytać. OK. W tym przypadku potrzebujemy po tworzeniu, żeby się beczka napełniła. OK. Gdy ona się napełnia, to będziemy potrzebować kolejnego przejścia, kiedy zamykamy nasz zawór. Zamykamy zawór, stanem będzie, że załóżmy, trochę uprośćmy, że beczka jest pełna po zamknięciu zaworu. I jeszcze ja tu wrzuciłem jeden przypadek. O, proszę. Przypadek, w którym wylewamy benzynę, ropę z beczki, czyli remove oil. OK. Po lewej kod już jest stworzony. Widzimy tutaj empty, barrel filling up i full barrel. Zastanawiam się, czy to wszystko jest OK. Myślę, że jest w porządku. Przejdźmy sobie teraz do komponentu. Na początku musimy maszyna, którą mamy na dole, ona w tej chwili nie działa jako tako, to jest tylko definicja maszyny. Żeby maszyna zadziałała, to ja tu najpierw użyję takiej funkcji, która dostarcza Xstate pod view konkretnie, czyli use machine i tutaj wpinamy naszą maszynę. Dzięki temu, i z tego sobie wyciągamy state oraz send, dzięki którym będziemy mieli dostęp do aktualnego stanu oraz dostęp do takiej funkcji, która wysyła do naszej maszyny informacje, tudzież eventy po prostu. I to zwracamy przy setupie. I to już nam działa fajnie. Wróćmy sobie jeszcze na moment do szablonu. I teraz tak, tutaj wszystko jest wyświetlane, bo oczywiście mamy true. Chcemy tak naprawdę odnieść się do state, do value i
W tym przypadku rura jest wyłączona wtedy, kiedy jest stan napełniania się, przepraszam, kiedy się nie napełnia, no i analogicznie, kiedy się napełnia, to wrzucamy tutaj tą wersję z lecącą wodą, lecącą ropą, zobaczcie. Jeżeli chodzi o beczkę, pusta beczka jest wtedy, kiedy mamy stan pusty, no i pełna beczka, kiedy mamy stan, tutaj 3, kiedy mamy stan różny od empty. Chociaż teoretycznie mogłoby być też full barrel, ale dzięki temu, że jest różny od empty, ta beczka będzie napełniona nawet, gdy ta ropa już będzie lecieć. To będzie to zjawisko takie. Ok, tu już mamy chyba wszystko działające. Pozwólcie sobie odświeżę Visualizera. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Już tutaj opcji podaję DevTools. Ok. Widzimy po lewej, widzimy po prawej. Teraz zobaczmy, czy zadziała. Mam nadzieję, że zadziała. Nie do końca, ale ok. Musimy sprawdzić jeszcze raz, co tu się niedobrego stało. Pipe się zgadza. Czy dobrze wpisałem wartość? To też dobrze. Aha, to mi brakuje U. Tu jest empty, różne od empty. Jeszcze spojrzę na moment tutaj. Empty. Ok, zobaczmy teraz. Dobra, startujmy. Open valve, close valve, remove oil. Dobra, czyli częściowo nam działa, jeszcze coś tu remove oil nam sprawia jakiś mały problem. On remove oil ma być to empty. Patrzymy sobie. Ok, tu jakąś literówkę zrobię. Wracamy, odpalamy i widzimy. Open valve, close valve, remove oil. I możemy to oczywiście robić w kółko, nie ma problemu, ale możemy na przykład klikać teraz close. Tutaj zobaczymy, jak wysyłamy te wszystkie eventy close. Nic się nie dzieje, gdyż to nie jest event, którego się spodziewamy za chwilę. Ok, prosty przykład działa. Przejdźmy do kolejnego. W tym przypadku mamy case, gdzie jest ramię, które przenosi beczki na tutaj pojazd dostawczy, pick-up. Beczek co prawda jeszcze nie widać, gdyż powiedzmy rozwiązanie nie jest gotowe, ale tych beczek będzie kilka. Na ten pick-up będziemy chcieli tym ramieniem każdą z tych beczek przerzucić. I w zasadzie tyle. Przejdźmy sobie może do kodowania. Włączamy drugi przypadek. Tutaj też drugi przypadek. OK. Króciutko przechodząc po części HTML-owej, mamy tutaj w pętli według istniejących beczek i to są beczki, które trzymamy w kontekście. Balance available już pokazuje, tu wszędzie wyciągnąć informację z kontekstu, ale ona tu jest, dzięki temu te beczki pojawią nam się po lewej stronie, gdzie będą te beczki do wzięcia. OK. Idąc dalej, no mamy ramię ustawione po lewej, po środkowej, po prawej stronie. Tutaj wszędzie jest true, trzeba będzie to oczywiście zmienić na odpowiedni stan. No i na końcu ciężarówka, której też będziemy musieli podpiąć te beczki już załadowane. Idąc dalej, no mamy tutaj kilka akcji, które wysyłamy. OK, więc może przejdźmy sobie do maszyny. Wyłączę sobie ją tu po prawej stronie. OK, na ten moment mamy taki stan. Więc zaczynamy od idle, uruchamiamy ramię i to jest pierwsza nowa rzecz, czyli tak zwany compound state. Jest to w zasadzie no, nic innego jak taki kontener na kilka stanów, tutaj przykładowo opisujący nam ramię. To w zasadzie też jest compound state, ten zewnętrzny. OK. O kontekście już powiedziałem. Tak, no kontekst jest to jest to część definicji maszyny i to tam lądują jakieś wartości zmienne, z których, czy może jakieś dane, które potrzebujemy przekazać do API i tym podobne, które możemy chcieć wyciągnąć na froncie lub gdzieś przekazać. Taka jakby alternatywa dla state management. OK. Tu już pokazałem początkowe stany, jakie mamy, więc może przejdźmy sobie najpierw do maszyny, opiszemy ją sobie, a później przejdziemy do zmian w szablonie. OK. Czyli tak, najpierw mamy ramię.
tutaj po lewej widzimy, jest stan waiting. No i teraz do stanu waiting musimy podrzucić taki przypadek pick up, ok? Czyli gdy podniesiemy tą beczkę, to przenosimy się do stanu picking up barrel. No i w tej chwili brakuje nam tego stanu picking up barrel, więc go dopisujemy. Tutaj po prawej wszystko odzwierciedla się na żywo, więc też czasem wyrzuca błędy, jeżeli jeszcze nie skończę wprowadzać jakiejś zmiany. Trochę źle wygląda, auto layout może nam tu pomoże, troszkę nam pomógł. OK. No i teraz picking up barrel, mamy tą już beczkę złapaną przez ramię, no to następnie chcielibyśmy ją umieścić w ciężarówce. Więc piszemy sobie put in truck. OK. Z put in truck możemy przejść do kolejnego kroku, gdzie beczka już będzie w tej ciężarówce i ze stanu, gdzie beczka jest w ciężarówce, truck, wykonamy parę dodatkowych rzeczy. Najpierw pozwolę sobie jeszcze tutaj layout, żeby ładnie było wszystko widać. Najpierw pokażę Wam coś takiego jak Entry Exit Actions. W tym przypadku to będzie tylko Entry Action, czyli coś, co się wykonuje po wejściu do danego stanu. Tak ja sobie to napiszę. Entry Increased Barrels in Truck. Okay? I to jest taka akcja, którą podajemy, która jest częścią maszyny. Tutaj w osobnym argumencie podajemy akcję, no i tworzymy akcję i za pomocą takiego czegoś znanego jako Action Creator with State zmieniamy kontekst. Tutaj musimy oczywiście zmienić, odnosimy się do kontekstu, barrels loaded +1. Dałoby się to oczywiście troszkę lepiej napisać, ale dla tego prostego przypadku zostawmy. W takim razie jest tak, że tutaj też to widzimy na diagramie. W momencie, gdy ta beczka będzie w ciężarówce, a to automatycznie zwiększamy liczbę tej zmiennej z beczkami, która nam się przyda na UI, żeby to odzwierciedlić. Okay? I ta akcja właśnie może być entry, kiedy wchodzimy do danego stanu, oraz exit, kiedy z niego wychodzimy. Okay. Teraz on, no i z tego stanu możemy w zasadzie znowu podnieść za pomocą ramienia. I to będzie z powrotem do picking up barrel. Zaraz to zobaczymy odzwierciedlone na diagramie. I poza tym mamy jeszcze pick up i mamy jeszcze, muszę dopisać, finish, jeżeli chcemy już całkowicie skończyć z umieszczaniem naszych beczek. Teraz pozwolę sobie spojrzeć tutaj, tak, finish w ten moment wraca do siebie, jest tak zwanym self transition, gdyż brakuje mi tutaj odniesienia. Muszę się odnieść do loading finished, z tym, że jest to stan zewnętrzny, on jest jakby poza tym dzieckiem, musimy wrócić do tej głównej maszyny, więc trzeba się odnieść do niej po indeksie, który zadeklarowałem u góry. OK, teraz jest wszystko fajnie, auto layout, OK. Widzimy teraz stan finalny, loading finished. Na ten moment tak to działa, że musimy do tej maszyny zewnętrznej wrócić. Jest jeszcze inny sposób, ale go pokażę w czwartym przykładzie. Tutaj jeszcze raz chcę pokazać ID, definiujemy, możemy się do niego spokojnie odnieść. OK, to mamy zrobione. Mam nadzieję, że będzie działać dobrze. Wróćmy jeszcze raz do szablonu. Po kolei barrels available, mamy tutaj taką property, OK, coś tu musimy wpisać. Naturalnie odnosimy się do state, context i barrels available, z tego co pamiętam. A barrels loaded jest. Oczywiście to nie wszystko. Brakuje nam tutaj tak naprawdę wliczenia, bo beczki, które mamy, to są beczki, to jest całkowicie beczki dostępne. Są beczki, które mamy, minus beczki załadowane. OK. Dobrze. I to są te beczki, które są po lewej stronie, więc naturalnie odejmujemy jedne od drugich i będziemy mieli ładnie przedstawione je wszystkie. Dalej idziemy do ramienia. Do ramienia. Pierwsze potrzebujemy pokazać to skierowane na lewo, które podnosi beczki. Już pokazuję, co tu się dzieje. W tym przypadku, ponieważ jest to stan wewnętrzny, musimy się do niego odnieść po ARM, jakby po tym konkretnym stanie, tym złożonym. Więc stąd taka konstrukcja tutaj użyta. Opacity też możemy zmienić w zależności od na przykład tego, czy jest idle, czyli ten stan na samym początku, że ramię włączone, wyłączone, taki tutaj graficzny
taka graficzna pomoc. Następnie mamy jeszcze wyświetlenie środkowego ramienia, tak samo albo jest idle, albo jest ramię w trybie waiting. No i to ramię po prawej stronie, które już wkłada tą beczkę, tutaj dajemy state value arm i porównujemy, czy jest barrel in track. Ja tylko zobaczę, czy się tak samo nazywa, barrel in track, zgadza się. Oczywiście i tutaj od razu zrobię taką krótką przerwę, ponieważ używam tutaj czystego JS-a, bez żadnego TypeScripta ani żadnego lintera, więc jest to takie troszkę, że mogę popełnić błąd. Xstate oczywiście jest typowany, można użyć TypeScripta, można wszystko bardzo fajnie pozabezpieczać typami, dzięki czemu każda literówka, wszystko zostanie wyłapane, więc jest też taka możliwość, ale tutaj, żeby było prosto i łatwo, bez większych błędów, skupiłem się na takiej wersji czysto JS-owej. Jeszcze mamy tutaj jedną rzecz, wyświetlamy te beczki w pojeździe, a więc odnosimy się do tak naprawdę barrels loaded, czyli tych beczek w ciężarówce. OK. Myślę, że to powinno być chyba wszystko. Dobra, zobaczmy, jak nasze rozwiązanie, czy działa, czy nie działa. No już wygląda troszkę lepiej. Zobaczę, czy mam DevTools. Jest. OK. Zobaczmy, czy się uda. Podnosimy beczkę, wkładamy, podnosimy, wkładamy. OK, jak na razie jest fajnie. No już nie mamy kolejnych. Widzimy po lewej, że możemy to zrobić. Można się przed tym oczywiście zabezpieczyć o guardach, które mogą w tym pomóc w następnym kroku. Albo teoretycznie po czwartej beczce mogliśmy jakoś kombinować, żeby przeskoczyło od razu do stanu loading finished. Ale oczywiście robimy finish, mamy loading finished, beczki są i sprawa zamknięta, maszyna nie działa. To też widzimy tutaj. OK. Ten przykład mamy za nami. Przejdźmy sobie do trzeciego, w którym pokażę Wam takie dwie rzeczy, mianowicie, to już sobie pozamykam, mianowicie parallel state, guard, delay, a to 3 rzeczy, jeszcze serwisy, jeszcze always transition, 5 aż 5 rzeczy, ale spokojnie, już powolutku zbliżamy się do końca. W tym przypadku, tego trzeciego rozwiązania, tutaj akurat coś nam się pojawi, nie za wiele. I tutaj chcemy, żebyśmy mieli takie dwa podsystemy działające w jednej chwili. Po lewej mamy możliwość napełniania tych beczek i przetransferowania ich do drugiego działu, który zajmuje się etykietowaniem tych beczek. I właśnie to są takie dwa stany równoległe, które widzimy tutaj po lewej i one są zaznaczone przerywaną linią, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej, z przykładem mutowania i kamery w Teamsach czy Zoomie, tak samo tutaj chcielibyśmy, żeby te dwie rzeczy w pewnym sensie działy się jednocześnie i żeby one mogły się między sobą porozumiewać. OK. Wróćmy sobie do przykładu. Tutaj przeładuję maszynę. OK. Mamy już w edytorze, mamy na widoku. Tutaj na widoku, OK, mamy kilka funkcji do wypełnienia. One będą służyć temu, żeby wyświetlały się odpowiednie grafiki przedstawiające dany stan. Wysyłamy też w jednym miejscu do transportu beczkę i w zasadzie tyle. Przejdźmy sobie może do definicji maszyny. Ona już tutaj jest częściowo wykonana. Chciałbym się skupić głównie na tej części running, gdzie ta maszyna działa i możemy decydować o tym, co się dzieje. Najpierw zacznijmy sobie od stanu barrel. Tak jak widzimy, jest to parallel, ale stany mamy dwa w jednej chwili, tak naprawdę uruchomione. Dzięki temu atrybutowi parallel w type one są w stanie działać jednocześnie. I teraz tak, zacznijmy sobie od stanu barrel, w którym musimy zdefiniować najpierw szybko, co się będzie działo po kolei. Dlatego, jeżeli chodzi o barrel, to na start mamy oczywiście empty i z empty otwieramy wajchę i z tego open valve przechodzimy do filling up i kolejny stan, który tutaj zadeklarujemy, filling up i
after, już zaraz tłumaczę, czym jest after pull. OK? Dokończę jeszcze tylko to opisywanie tej maszyny. Pull on transfer. To będzie nasz ten transfer do przecinek, ten transfer do tego drugiego systemu. I na transferze chcemy wykonać akcję, czyli zwiększamy ilość beczek, po pierwsze, a po drugie target empty. Już za chwilę tłumaczę, jak to będzie działało. Czy tu się nie przeładowuje? Jeszcze raz. Możliwe, że mamy jakiś drobny błąd. Zobaczę, jak tutaj to wygląda. Okej. Dobra, żebyśmy nie tracili czasu, pozwólcie, że ja po prostu wykorzystam istniejącą definicję barrel, żeby już teraz nie zastanawiać się, co ja tam zrobiłem źle, taką drobnostkę. Pozwolę sobie ją wkleić. OK, dobrze. Najwyraźniej gdzieś musiałem pomylić się w jakimś jednym ruchu. Czyli tak, mamy barrel, który oczywiście jest pusty, otwieramy wajchę, uzupełnia się i po sekundzie jest pełny. No i zwiększamy ilość dostępnych beczek. Ilość dostępnych beczek, tutaj poniżej mam akcję, zwiększamy w kontekście. Podobnie będzie też z zmniejszaniem ilości oraz guard i serwis, do którego przejdę za chwileczkę. Czyli tak, mamy beczkę zdefiniowaną, musimy jeszcze mieć maszynę do etykietowania. I teraz, jeżeli chodzi o maszynę do etykietowania, zacznijmy dla niej od stanu idle i ze stanu idle przejdziemy do definicja, do takiej konstrukcji jak always. Always, które, co jeszcze ciekawsze, będzie używać czegoś takiego jak cond, które już Wam opisuję. Cond jest warunkiem, kiedy wejdziemy do tego fragmentu. A już mówię, czym jest always. Always to taki stan, który on się, znaczy nie stan, to jest takie zachowanie, które wykona się przy każdym wejściu do idle. Czyli za każdym razem, kiedy wkroczymy do idle, always jest wykonywane, ale nie tylko, one też jest sprawdzane na żywo. Więc ten warunek is barrel available, który tutaj działa, dokładnie tak, sprawdza, czy jest ich więcej od zera. Jeżeli on jest spełniony, automatycznie przeniesie nas na stamp input, czyli na wpisywanie etykiety. OK, pozwólcie, że teraz przejdę do wpisywania etykiety. Jeżeli o to chodzi, mamy tutaj jedną prostą akcję, czyli stamp. No i po tym jest ona gotowa beczka jest gotowa do transport. Dobrze. Stamp input, OK. To by się zgadzało. I jeszcze oczywiście brakuje nam stanu ready transport, po którym no, w tej sytuacji możemy założyć, że to rzeczywiście jest w jakimś transporcie. In transport. Już tłumaczę, czym jest in transport, gdyż to będzie też nowa idea, nowa koncepcja, którą chcę opowiedzieć. In transport. Tutaj wywołujemy serwis i tak naprawdę pod spodem tutaj będzie wykorzystany fejkowy backend, który nam zwróci promise, już go nawet pokazuję. API, fake backend, dokładnie. Będzie to taki prosty backend call, który nam od pół sekundy do 3 sekund po tym czasie zwróci jakiś tam status 200, że się udało. Xstate posiada wbudowaną obsługę i promisów, observability, callbacków i innych maszyn, dzięki czemu te zapytania możemy właśnie tworzyć w taki sposób wewnątrz maszyny. I teraz tak, dodajemy nasze zapytanie. Ono jest tutaj, fake backend call. OK. Zapomniałem nazwę, transfer parallel track. OK. Więc to się wykona po wejściu do tego stanu automatycznie. Przecinek. I teraz, gdy to zapytanie się wykona, no fajnie, żeby coś się zadziało dalej w naszej aplikacji. Więc dajemy on done, target idle, jeszcze kilka akcji chcemy wywołać. On done to Xstate wewnętrznie rozwiązuje, kiedy to zapytanie się wykona z sukcesem, to wykona akcje, które definiujemy w on done, czyli przenosimy się do idle, czyli na początek, tak dobrze tutaj widać, dokładnie. Jeszcze chcielibyśmy akcję, to w zasadzie dwie. Zmniejszamy ilość beczek oraz czyścimy
czyścimy naszą etykietę. OK. Zaraz myślę, że to się wszystko troszkę rozjaśni, jak pokażę Wam na przykładzie. Tutaj myślę, że w maszynie chyba mamy już wszystko. Wróćmy do przykładu. Tutaj musimy tylko zmienić kilka małych computed values i powinno być OK. Możecie zauważyć, że normalnie jak wcześniej wykorzystywałem use machine, nie podawałem akcji, ponieważ akcje można tak naprawdę definiować też w komponencie, one jakby zastąpią te, które są w maszynie. Tutaj jest to dobra opcja, bo dzięki temu możemy odnieść się do czegoś w komponencie, nie musimy do maszyny przekazywać jakąś wartości z komponentu i ich wyciągać, możemy w ten sposób wykonać coś rzeczywiście czysto w komponencie. No i to będzie czyszczone, już pokazuję, dokładnie w tym miejscu, czyli po transporcie beczki. OK, mamy tutaj kilka takich jeszcze przypadków, jeżeli chodzi o wyświetlanie. Is barrel empty. Tutaj potrzebujemy sprawdzić, czy nasz stan pasuje do running barrel empty. I znowu tutaj taka metoda z state'a, czyli w ramach, który możemy wywołać na state, ona dopasowuje nam aktualny stan, a ponieważ mamy tutaj właśnie ten compound state, musimy się odnieść do running, do barrel, no i do empty ostatecznie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że ten stan jest w danej chwili, stan wewnętrzny i on nam jakoś tam zadziała. Coś wyświetli bądź nie. Tutaj w tym przypadku, już pokazuję, możemy sobie też kilka stanów możliwych dopasować. Jeżeli chodzi o to, to tutaj będziemy mieli dla wyłączonej rury empty oraz running barrel full. Dokładnie. Czyli jeżeli aktualny nasz stan dla beczki to jest empty lub full, no to rura jest wyłączona. To będzie widać na UI. Dwa ostatnie i pipe on. W tym przypadku musimy sprawdzić, czy stan pasuje do, już patrzymy sobie na diagramie, pipe on będzie na, no dokładnie, na filling up. Więc sobie wyciągamy running, barrel, filling up. OK. I zostały jeszcze dwa przypadki. Barrel full, to już będzie prosta sprawa. Nie wiem, czy miałem podobnego. OK. Running, barrel, filling up oraz running, barrel, full. OK. This state matches. No już ostatni, to sobie wykorzystam ten. Tylko tu, jeżeli chodzi o stamp input, potrzebujemy running, tym razem etykietowanie, stamp input. I myślę, że to powinno być wszystko. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnej literówki. Sprawdźmy, przeładujmy. OK, tu się wyświetla. Odpalamy maszynę. OK. Idziemy po lewej stan dla beczki, open valve, wypełnia się, transfer. OK, mamy jedną beczkę. I tak, nadal możemy transferować tą beczkę do woli. Mamy już 3, 4. Serial number. OK, wpisujemy. Stamp, już nie możemy wpisać. Send, tu się wykonuje niby backend fejkowy. No i ilość beczek nam się zmniejszyła. Jeszcze raz stamp. Jeszcze raz send. Może pozbędziemy się wszystkich beczek. Raz, dwa, trzy. No i ostatnią beczkę wysyłamy do JLabs. O, no, to zajęło trochę dłużej zapytań. OK. Możemy oczywiście dalej tworzyć, nie ma problemu. Wszystko nam bardzo ładnie działa. Na moment jeszcze pokażę Wam zakładkę State w tym narzędziu state'owym. Tutaj możemy zobaczyć aktualny stan, kontekst, wszystko na żywo prześledzić. Co też się przydaje czasem do debuggingu, jeżeli coś z jakiejś przyczyny nam nie do końca właściwie działa. I został nam ostatni przypadek. Tu już będzie dość szybko, gdyż skorzystamy z istniejących implementacji napełniania beczek, z tym, że będziemy mogli stworzyć dowolną ilość tych maszyn napełniających, naraz je otworzyć i naraz je przetransportować oraz transportować je pojedynczo. Powróćmy sobie do kodu, włączmy sobie czwarty case i czwarty komponent. Tutaj w komponencie mamy już wszystko wypełnione w tej sekcji. Mamy eventy OpenValve, Transport Barrel, tutaj add actor, OpenValve, Transport Barrels. 5 takich eventów będzie wysyłanych.
Niżej maszyna uruchomiona, no i ci aktorzy, o których mówiłem. Jeżeli chodzi o tych aktorów, to pozwolę sobie na chwilkę przerwy. Aktorzy, model aktora to jest taki matematyczny model obliczeniowy oparty o wiadomości, które upraszczają komunikację między wieloma encjami, czyli aktorami. I porozumiewają się one właśnie przez wysyłanie wiadomości, czyli tych eventów. I stan aktora jest prywatny, lokalny, więc każda ta osobna maszyna z beczkami, ona będzie sobie osobno mieć swój własny stan jako aktor i nie będzie, znaczy może go udostępnić, ale domyślnie jest on wewnętrzny. OK. Tu będziemy wyciągać tych aktorów z naszej maszyny oraz ich wartości z wewnątrz. Więc tutaj możemy już sobie odpuścić kwestię widoku. Zajmijmy się szybko naszą maszyną. W maszynie mamy już to już wypełnione, barrel, transport barrel, więc tą część z beczką, jak mówiłem, mamy już zrobioną. Zajmiemy się tą częścią odnośnie tego takiego panelu admina do zarządzania wieloma encjami. I tutaj w kontekście mamy aktorów. Właśnie w Excel jest tak, że aktorów trzymamy, widziałem w piątce jest to trochę inaczej rozwiązane, aktualnie trzymamy ich w kontekście, więc za pomocą takiej funkcji spawn tworzymy ich i referencje do nich trzymamy w kontekście. No i ilość beczek przetransportowanych, żeby nam ją pokazać. OK. Tu już króciutko otwieramy sobie wszystkie zawory, przenosimy się do stanu opened oraz wykonujemy akcję send open to all. Przechodzimy do akcji. No, nie mamy jeszcze tej implementacji, dlatego pozwólcie, że ją tutaj napiszę. Send open to all działa następująco. Jest to tak zwana pure akcja i to jest taki dziwny koncept, który fajnie, gdyby Vexate był jednak uproszczony. Jest to jakby pure daje możliwość zwrócić obiekt akcji, który zostanie wykonany w oparciu o aktualny kontekst i event. Jest to troszkę skomplikowane. Liczę na to, że w piątce będzie to dużo bardziej uproszczone. Ale OK, na ten moment odnosimy się do kontekstu, do aktorów, mapujemy ich sobie. Do każdej referencji aktora, o której mówiłem, jest trzymana w kontekście. Wysyłamy akcję do aktora i będzie to akcja open valve, czyli uruchom u siebie uruchom u siebie ten zawór, otwórz. OK. To jest pierwszy przypadek. Target opened po sekundzie. Tu takie założenie zrobiłem, że każda z tych rur po sekundzie się zamyka i ten czas trwania to sekunda. Oczywiście dałoby się to lepiej zrobić i jednolicie dla wszystkich maszyn i aktorów. Tutaj załóżmy dla uproszczenia jest to 1 sekunda dla wszystkich i jest to zahardkodowane. Następną rzeczą jest ten event add actor, który doda nam tą maszynę nalewającą. I tutaj w zasadzie tak, wruszymy z powrotem do idle, gdyż cóż, jest to tak zwane self transition, czyli wracamy do stanu tego samego w zasadzie, gdyż nie ma za bardzo co robić, ale przy okazji chcemy wykonać akcję. I tą akcję będzie send transport barrels, a pozwólcie, że skopiuję, to będzie bezpiecznie. Send, ojej, niedobrze. Send transport barrels to all. OK. I tutaj zasadniczo zrobimy to samo, co w send open. Wyciągamy wszystkich aktorów i do nich wyślemy akcję. To było chyba transport barrel. OK. Dzięki temu każda maszyna wewnętrznie dokona tego transportu. Zastanówmy się, co jeszcze było. Add actor jest, open valve, transport barrels nam brakuje. OK. Transport barrels. Tutaj będzie targetem ponownie idle, czyli wracamy do siebie. A jeżeli chodzi o akcję, która się przy tym wykona, to wybaczcie, dałem się złapać, to będzie tu, a tu będzie add actor. OK. Dobrze. Send transport barrels już mamy i add actor. Musimy tutaj dodać aktora. To już będzie troszkę inaczej wyglądać, mianowicie zwracamy sobie actors. Tu będzie kontekst actor, zbierzemy aktualnych oraz spawn, o którym mówiłem już wcześniej, który nam stworzy tą maszynę
dla aktora, tą wewnętrzną, tego child aktora. OK. Open Valve add actor. Pozwólcie, że jeszcze ją świetlę po prawej. OK. Widać te self transitions, że one zasadniczo przechodzą z powrotem do siebie. Myślę, czy mi czegoś jeszcze tu brakuje. Tak, brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Gdy już wszystkie beczki zostaną przetransportowane, jakby dostaniemy od maszyn informację o tych beczkach. Pozwolę sobie tutaj wrócić na moment. O, dokładnie. Na wyjściu każda maszyna wysyła barrel transported do rodzica, do tego naszego nadrzędnego, którym jest multiple pipes. I tutaj barrel transported, jeżeli taka akcja wróci do naszego rodzica od dziecka, to chcemy tak naprawdę znowu wrócić do idle, prosta sprawa, i actions wywołać, dokładnie, increase transported barrels. I teraz chyba nie ma błędów, diagram wygląda OK. Zobaczmy, jak działa rozwiązanie. Dodajmy pipe, jeszcze jeden, troszkę zmniejszę okno. OK. Każdą maszynę możemy otworzyć osobno. Może troszkę przybliżę, żeby tak było. Możemy przetransportować, ale możemy też z poziomu tego admina wysłać do wszystkich maszyn informację i od razu kolejną wysłać, żeby wykonały transport. Maszyna nasza odbiera z powrotem informację, że został transport wysłany, no i tutaj zwiększa się nam jakaś wartość w kontekście. Więc tak naprawdę tych maszyn możemy tworzyć nieskończoność, możemy znowu otworzyć wszystkie, znowu wszystkie wysłać. Też Wam pokażę tutaj. W Actors widzimy te wszystkie maszyny. Tutaj pierwszą na przykład wyświetlę i widzimy, że ona też działa. Więc jest to całkiem fajnie wszystko połączone ze sobą. Te narzędzia pozwalają nam na żywo śledzić wszystkie zmiany. I jeżeli chodzi o przykłady, to w zasadzie tyle. Pozwólcie, że wrócę teraz do prezentacji, gdzie jeszcze mamy dosłownie kilka tematów. Na dole link, myślę, że też później go będziemy jeszcze szerować. W X-State jeszcze jest coś takiego jak interpreter. Jak mówiłem, jest tak, że ta definicja naszej maszyny, czyli ta napisana, ta, którą piszemy używając create machine, ona sama w sobie nie działa. Tak naprawdę musimy użyć interpretera X-State'a, który ją uruchomi i będzie śledził zmiany stanów, reagował na przysłane stany i tak dalej. Interpretera nie musimy używać samemu, gdyż mamy właśnie use machine, który nam wystawia X-State i gdzie już ta interpretacja odbywa się sama. Ale oczywiście, jak ktoś chce, może też własnoręcznie wykonać interpretację takiej maszyny. I po prawej tutaj przypadek wysyłania eventów z danymi. No to na przykład do tego backendu możemy przesłać coś przy kliknięciu, czy jako payload. Więc nasza maszyna odbierze tutaj X i Y na przykład. Jeszcze co do samej maszyny, może raczej kwestii testowania. Naszą maszynę możemy zainicjalizować z kontekstem i z configiem, więc możemy zastąpić akcje, guardy i tak dalej. Możemy też zmienić wartości w kontekście, co mogłoby nam się przydać przy testowaniu naszych rozwiązań. Nie musielibyśmy jakoś tego obchodzić, przeskakiwać po maszynie, tylko definiujemy te wartości już na starcie. I po lewej cała taka skrócona definicja maszyny, gdzie pierwszym argumentem w create machine jest definicja właśnie konkretnej maszyny, a w drugim akcje, delay, guardy i serwisy. OK. Jeżeli słowem podsumowania miałbym przejść do zalet, to o niektórych już mówiłem, na przykład przemyślenie. Faktycznie jak zaczynamy z X-State coś tworzyć, musimy na początku pomyśleć, jakie będą stany, jakie będą przejścia i eventy. I to też często zmusza nas do myślenia, być może to opis tego taska, czy jakieś tam story, czy jakiegoś tam story nie do końca się zgadza z tym, jakby to działało. Podgląd na żywo pokazywałem Visualizera zarówno w kodzie, jak i w przeglądarce. Można sobie wszystko zobaczyć, czy też zaprosić PO i jemu przedstawić, jak to wszystko działa. Uproszczony kod, no ten kod komponentów rzeczywiście, który napisałem we Vue, no w zasadzie to głównie były ify, którymi reagowałem na pewne zmiany stanu, no i ewentualnie wysłanie jakiejś wartości z powrotem do maszyny.
Diagram, który możemy pokazać, oczywiście fajna rzecz. W każdej chwili możemy nawet wejść do naszego kodu i po prostu go zescreenować i wysłać. Albo połączyć go z CI, myślę, że też jest taka opcja. Modyfikacja z poziomu diagramu. Tak, możemy sobie ten diagram narysować, jak na pierwszym przykładzie pokazałem, ręcznie wszystko wyklikać. To też działa, chociaż czasem troszeczkę sprawia problemy, dlatego wolałem już to pisać ręcznie. Narzędzie deweloperskie jak najbardziej pokazałem, ale są też wady i myślę, że przede wszystkim jest tu dużo takiego żargonu, są aktorzy, state, transition, event. To trzeba zrozumieć i ta stroma krzywa nauki jest i tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy mój przypadek, jaki mam do rozwiązania, rzeczywiście wymaga Xstate'a, czy też mój zespół będzie gotowy poświęcić chwilę, żeby się nauczyć działania maszyn stanowych i tak dalej. Myślę, że to jest wszystko do ogarnięcia w praktyce. Jeżeli chodzi o skalowanie, jest też pewien problem ze skalowaniem, jeżeli trochę zbyt optymistycznie podejdziemy do maszyny, zaczniemy ją wszędzie wrzucać i nagle się okazuje, że wszędzie są re-rendery przy każdej zmianie stanu, to się może stać. Dlatego można użyć memoizacji, można użyć selector functions, które nam po prostu wytną kawałek maszyny stanowej i go przekażą na front, żeby on się nie re-renderował za każdym razem, gdy zmienia się cała maszyna. No i oczywiście, to już parę razy podkreślałem, nie rozwiąże to każdego problemu. Przypadki użycia są dość, powiedzmy, nietypowe. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś prosty formularz z kilkoma polami i cancel i save miał być robiony w Xstate, ale już gdy to complexity dość drastycznie rośnie, widzimy, że state management też sam w sobie nie do końca nam rozwiązuje pewne kwestie. Warto rozkminić, czy może Xstate nie jest rozwiązaniem dla tej całej sytuacji. Jeżeli chodzi o sam Xstate, mamy kilka dodatkowych bibliotek, takich utilsów, właśnie do Reacta, do Vue, tutaj useMachine, useActor wykorzystywałem, do Svelte, Immer też, jeżeli ktoś z Was korzystał, do mutowania, że tak powiem, mutowania niemutowalnego, to też to fajnie działa. Inspect, którym działają nam te DevTools. Oraz FSM. FSM to jest taka super minimalistyczna implementacja maszyny stanowej od Xstate. Nie ma wielu, że tak powiem, gwizdków i fajerwerków, ale ona jest dość mała, chyba ma 3 albo 4 KB, więc też można przemyśleć czasem, czy nie użyć czegoś takiego, jeżeli mamy dość duży nacisk na rozmiar aplikacji. OK, kolejny slajd. I w zasadzie tyle ode mnie. Dzięki wielkie.